Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie stworzymy wskaźnik do TradingView. Zrobimy sobie taki myk, że za TradingView trzeba dużo zapłacić. Żeby mieć wiele wskaźników, trzeba kupować te droższe pakiety. Więc stworzę jeden wskaźnik, który będzie składał się z wielu modułów z różnymi wskaźnikami po to, żeby nie płacić za TradingView. Będę to robił w ChatGPT, w przeglądarce, nie w kodeksie. Dlaczego będę to robił w ChatGPT w przeglądarce? Dlatego, że Pine jest dosyć charakterystyczny. To jest język kodowania dla TradingView, który niestety nie można rozbijać na pliki i ma dużą ilość linii kodu. W związku z tym łatwo popełnić błąd. I druga rzecz, dlaczego PineScript mamy dużo błędów? Mianowicie dlatego, że nie jest dobrze wyuczone. Tak? Nie jestem też zwolennikiem tworzenia teraz dla TradingView, bo uważam, że tak jak jesteśmy cały czas w internecie, to będziemy podłączeni do AI. I tworzenie starych rozwiązań moim zdaniem jest nieaktualne i nieskuteczne, ale możemy to zrobić, żeby móc przeglądać sobie to i monitorować. I jaki dalszy jest krok? Tworzymy portfel finansowy. W portfelu finansowym powiążemy sobie te nasze wskaźniki. Portfel finansowy będzie ściągał dane z Yahoo Finance i będziemy patrzyli, monitorowali, czy to, co kupiliśmy, jest na przykład w trendzie wzrostowym, czy jak zabezpieczyć, gdzie ustawić stop loss. Zrobimy sobie automaty, a pod koniec dodamy automatyczne pętle łączące do tego naszego portfela i będziemy mieli model hybrydowy łączący część rozwiązań z TradingView, z portfela połączonego ze sztuczną inteligencją i będziemy to zarządzali czatem GPT i to jest nasze docelowe rozwiązanie. Więc zaczynamy. Ja mam przygotowane tutaj w ChatGPT do kodowania TradingView skryptów. Jest to specjalna instrukcja, ale też zaczytana jest specyfikacja całego języka. Dlatego jest zaczytana specyfikacja, bo on robił błędy. Jeżeli tworzymy skrypt i on ma 1000 linijek, no to będzie duże prawdopodobieństwo, że AI się pomyli. Dzisiaj zrobimy to głosowo, bo jest to moje drugie podejście. Niestety jak dałem włączenie głosowe, on nie chciał kodować. Więc najpierw sobie z nim omówię, co chcę stworzyć, po czym będę musiał wyłączyć głosowe i napisać ręcznie komendę, żeby on to kodował. Kiedy on to zakoduje, rzucam to do TradingView, sprawdzam, czy działa. Jeżeli nie działa, muszę podać błędy, zrobić print screeny błędów, podać mu, dlaczego to nie działa i nie funkcjonuje. No i później zaczytać kolejną rzecz. Jeżeli będzie ten skrypt fajny i gotowy, zostanie udostępniony on dla Was wszystkich za darmo, tak żebyście nie musieli płacić za TradingView i będziecie tam mieli parę wskaźników naraz w jednym skrypcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Do dzieła. Hej, chciałbym stworzyć jeden wskaźnik do TradingView, który składa się z kilku modułów z kilku wskaźników naraz, czyli TradingView jest płatne i można wyświetlić jeden, dwa wskaźnik, a później trzeba kupować bardzo drogie pakiety. Chciałbym stworzyć jeden wskaźnik, który ma najpopularniejsze w sobie wskaźniki i modułowo można je włączać i wyłączać, tak by nie kupować drogich pakietów TradingView. Chciałbym, żeby tam była średnia krocząca, może MACD, RSI. Ogólnie gram na daily i weekly, więc nie będziemy robili wskaźnika pod scalping i pod granie na krótkich interwałach, a pod daily i weekly. Jak ty to widzisz? Jasne, chwilę. 06/08/2026. Widzę to tak, że zamiast wrzucać wszystko na raz, lepiej zbudować to modułowo. Każdy wskaźnik jako osobny przełącznik. Zacząłbym od szkieletu projektu i modułu EMA, a dopiero potem dodawał kolejne elementy i testował, czy wszystko działa prawidłowo. Dla daily i weekly bardzo przyda się też moduł poziomów tygodniowych i może prosty dashboard, który zbiera sygnały w jednym miejscu. Brzmi jak sensowny projekt dla Ciebie i dla innych użytkowników darmowego TradingView. Zastanów się, jakie są najpopularniejsze wskaźniki, które możemy tutaj dodać, żeby ludzie byli zadowoleni i chcieli z tego skorzystać. I jak możemy to zrobić lepiej? Nie wiem, określić łatwiej w jakiejś tabelce, jaki jest trend, czy to jest trend wzrostowy, spadkowy, ale nie do podejmowania decyzji, tylko pokazujący kierunek na podstawie tych danych, które mamy. Dobra. To, co możemy zrobić lepiej, to nie dokładać kolejnych linii na wykres, tylko dać lepsze podsumowanie. Zamiast wrzucać wszystko i zmuszać użytkownika do interpretacji 5 wskaźników, można zrobić tablicę w rogu, która odpowie na kilka prostych pytań. Jaki jest trend? Czy jest silny? Jaki jest momentum? Zmienność? Wolumen? Ważne poziomy? I zamiast mówić kup czy sprzedaj, pokazuje stan rynku, na przykład trend wzrostowy, silny, momentum rośnie, zmienność średnia. Można dodać prosty scoring, powiedzmy 0-100, łączący sygnały z EMA, ADX, RSI, MACD i wolumenu, ale właśnie w formie oceny zgodności, a nie porady. I myślę, że to naprawdę mogłoby być coś, co się wyróżnia na tle innych takich łączonych wskaźników. Okej, to zróbmy taki combo, który ma kilka wskaźników w sobie. Może każdy włączyć, nie wiem, tą EMA, RSI, każdy osobno, kilka naraz, żeby to ładnie się wyświetlało na tych wykresach i żeby można było włączyć tą tabelę oceniającą, co to jest za trend i jak to działa.
Jasne, możemy to zrobić krok po kroku. Robocza nazwa, powiedzmy Trend Matrix Pro, może potem wymyślimy lepszą. Moduły z checkboxami, EMA, RSI, MACD, ADX, ATR, Bollinger, wolumen, poziomy, dzienny i tygodniowe plus dashboard. W prawym górnym rogu mała tabelka, która kolorami pokazuje stan, na przykład zielony, pozytywny, żółty, neutralny, a czerwony, negatywny. Do tego prosty scoring, bez sygnału kup, sprzedaj, bardziej zgodność wskaźników. Kluczowa różnica to czytelność i opis słowny, żeby w 2-3 sekundy złapać, co się dzieje. Jeśli chcesz, w następnym kroku rozpiszę szkielet i tylko moduł EMA z przełącznikiem i miejscem na dashboard, a potem dodamy kolejne elementy. Tutaj mamy taki problem, że ty nie możesz kodować, jak ze sobą rozmawiamy, więc będę musiał cię wyłączyć i będę musiał powiedzieć, żebyś to zakodował. Więc powiedz sobie jak najwięcej, jakbyś to zrobił, tak żeby można było ruszyć to kodowanie. Jasne, chwila. Jeśli chcesz podejść do tego naprawdę porządnie, to proponuję najpierw ustalić plan. To nie będzie kolejny wskaźnik, tylko jedno miejsce do świadomej analizy. Zasada brzmi jedno okno, cały obraz rynku. Zaczynamy od architektury modułowej, Core, EMA, RSI, MACD, ADX, ATR, wolumen, poziomy, dashboard, alerty, debug. W ten sposób za miesiąc dołożysz kolejny element bez przepisywania całości. GUI uprościmy do listy modułów i przełączników. Górna sekcja, zero zbędnych opcji, a dashboard zrobi całą robotę. Nie liczby, tylko interpretacja. Na przykład momentum rośnie, zmienność średnia, wolumen potwierdza. Dla chętnych można jednym checkboxem przełączyć to na tryb Pro z konkretnymi wartościami. I jeszcze jedna rzecz. Opis stanu rynku. To nie jest sygnał inwestycyjny, tylko jasny komunikat, w jakim środowisku jesteśmy. Na przykład trendowym, konsolidacyjnym, wysoka zmienność. Proponuję też przemyśleć scoring, ale ważony, a nie prosty. I dopiero po tym, gdy ustalimy plan, jeśli powiesz start, przejdziemy do faktycznego kodowania modułu po module. Okej, ja jestem gotowy i chciałbym to zacząć kodować. Jasne, lecimy. Zrobimy to tak, jak w naszym planie, krok po kroku. Pierwsza wersja będzie bardzo prosta, szkielet projektu plus moduł EMA. Każdy moduł będzie miał ten sam schemat, input, obliczenia, wizualizacja, dane dla dashboardu, dane dla alertów, debug. Dzięki temu za pół roku nie utkniesz w bałaganie. Zacznijmy od nagłówka, wersji, sekcji w kodzie i tylko EMA z możliwością wyboru długości i włączeniem i wyłączeniem. Dashboard na razie pusty, ale będzie miał już pola na przyszłe moduły. Kolejny krok to RSI, ale dopiero po przetestowaniu EMA. Okej, dawaj. To co? Teraz cię wyłączam i daję podlecenie, żebyś kodował pierwszą wersję, tak? Jasne, czekam na Ciebie w nowym czacie. Jedna zmiana na wersję, pełna zgodność z aktualną dokumentacją, czytelnie, modułowo, z testem po każdej iteracji. Mam już to w głowie i lecimy dalej. Fajnie, cieszę się, że to masz w głowie. Dobra, wyłączam cię i kodujemy. SIA. Ja też. Powodzenia. Niestety nie mogę kodować tego głosowo, ale mogę kodować słownie. Dobra, muszę zmienić model. Muszę zmienić to na bardzo wysoki, albo może nawet Pro. No dobrze, mamy wygenerowany pierwszy moduł. Troszkę to generowało. I co dalej z tym robimy pierwszym modułem? Sprawdzamy, czy on działa. Jeśli moduł będzie nam działał, no to będziemy kontynuowali kolejne moduły i zarzucali je do TradingView. Po stworzeniu modułu kopiuję go, idę do TradingView, szukam Pine, skrypt, wklejam i oglądam sobie, co zostało stworzone. Pojawił się już po prawej stronie, zamknijmy, żeby to było bardziej widoczne. Mamy skrypt combo Paul Crowa i widzimy tutaj różne opisy. Jest podemą, opada, czyli mamy to, co chcieliśmy osiągnąć i czy sprawdzamy, czy będzie można go konfigurować pod siebie. Tak, mamy średnie krączące gotowe. Powstaje pytanie, czy to powinno być po angielsku, czy po polsku. I tak spróbujemy obejść zabezpieczenie TradingView, by za niego nie płacić. Wróciłem do ChatGPT, poprosiłem, by kontynuował kodowanie kolejnych modułów, tych, które uzgodniliśmy w trakcie rozmowy. No i będę teraz tą czynność powtarzał, aż powstanie cała ta aplikacja, ten wskaźnik połączony i będzie działał. Jak będzie działał, no to będzie fajnie i go udostępnię. Widzimy tutaj, że EMA pozostawia bez zmian, teraz dodaję RSI. Tutaj pytanie brzmi główne, jak dużo możemy dodać wskaźników, żeby to było wydajne, bo jeżeli dodamy bardzo dużo wskaźników, to długo to może mielić i czy jest jakieś ograniczenie? Nie wiem, nie testowałem tego. Zobaczymy. No dobra, mamy drugi moduł, czyli od nowa kopiujemy go, przenosimy do TradingView i zobaczymy, czy będzie to działało. Zobaczmy sobie, co on tam stworzył. Nazwijmy go combo. Mamy już nazwane. No i mamy RSI i na górze mamy EMMA. Pojawia się więcej rzeczy do oglądania. Tak. Tutaj trzeba by było jeszcze się zastanowić, żeby nie zawężał wykresu, czy
da radę to jakoś zrobić ładniej. I to będą kolejne polecenia. Gdy wejdziemy do niego, mamy Emma, możemy wyłączyć moduł Emmy i mamy moduł RSI osobno, tak? W związku z tym mamy już 2 moduły gotowe i możemy kontynuować kolejne. No dobra, wskaźnik jest gotowy. Dodałem te różne opcje jak EMA, RSI, ATR, obrót i jeszcze jakieś inne tam opcje. Został opublikowany. Niestety musiałem go zmienić na język angielski, bo nie chciałem, TradingView nie wyraża zgody na publikację w innym języku. Nie pozwalał mi też na publikację w języku jednym i drugim. Jestem teraz na darmowym TradingView i uruchomiłem ten wskaźnik. Widzimy EMMę, widzimy RSI, widzimy MACD, widzimy tutaj różną tą tabelkę, jest w tej chwili otwarta tabelka Pro, jesteśmy na Bitcoinie, na podstawie tego mówi, że jest częściowo bullish, tak, jeżeli zmienimy interwał, no to on dostosowuje się do danego interwału i tak to po skrócie, że tak powiem, wygląda. Teraz jest na weekly częściowy spadek pokazywany ciągle. Nie zmienił się jeszcze kierunek Bitcoina. To nie jest porada finansowa, to jest tak, byśmy mieli dostęp do wielu wskaźników w TradingView, więc możecie sobie z tego korzystać. Jest to otwarte źródło, możecie też sobie to zmieniać. By zmienić na Pro i Simple macie wybór. Jeżeli jakieś rzeczy nie chcecie tylko z jakiejś jednej rzeczy korzystać, możecie sobie wyłączać. Link do tego podam pod filmem na spocie. Tutaj macie ten link i macie też nazwę. Niestety nie ma chyba go jeszcze w wyszukiwaniu, chyba musi więcej lajków się zrobić, żeby to jakoś zostało zaindeksowane. No i to by było na tyle. Czyli stworzyliśmy sobie wskaźniki, tak, że mamy combo wskaźniki, kilka wskaźników w jednym wskaźniku, po to, by nie płacić za TradingView. Uważam, że to jest ciekawa opcja, natomiast uważam, że docelowe jest korzystanie z kodeksu i hybrydowe zarządzanie pozycją i odejście z TradingView. Natomiast TradingView jest dobre do przetestowania i do takiego, nazwijmy to, analogowego sprawdzania wykresu, takiego oldschoolowego i przeszłościowego. Co dalej? No dalej pewnie będziemy tworzyli portfel. Portfel byśmy powiązali z brokerem, w moim przypadku z Interactive Brokers. Powiązalibyśmy ze wskaźnikami, akurat nie z tymi, i zrobilibyśmy automatyczne sprawdzenie raportów finansowych i automatyzację podejmowania decyzji. No i dodalibyśmy na końcu pętlę uczącą i każdego dnia sztuczna inteligencja testowałaby te nasze pozycje według naszego stylu gry, czy według naszych wskaźników. I to będziemy robili w Po prostu koduj. Dalej, to pokazałem Wam tylko mały kawałek tego, co będziemy robić. Jeżeli chcecie, to możecie zapisać się do darmowego newslettera polcrow.pl na tej stronie. Możecie też zapisać się na listę oczekującą Po prostu koduj. Będzie tam chyba dodane 10-20 osób w najbliższej przyszłości. Coś jeszcze chyba miałem powiedzieć. Ktoś ostatnio się mnie pytał, dlaczego kulturalnie zwracam się i rozmawiam kulturalnie z AI, gdyż później AI odzwierciedla to, co się do niego mówi, więc jeżeli będę przeklinał do sztucznej inteligencji, no to on też będzie przeklinał do mnie, a nie chcę pracować w patologicznym środowisku. Wskaźniki nie dają przewagi rynkowej. Moim zdaniem kluczowym jest jednak emocje oraz konsekwencja w podejściu do tradingu, jak i wyboru interwału. Może w najbliższej przyszłości zrobimy sobie 2 wskaźniki Weinsteina i wskaźnik średnich, które będziemy patrzyli na weekly, żeby w ogóle się nie wysilać tradersko, bo szkoda marnować czasu i siedzieć na 4-godzinowych świecach, czy 1-godzinowych, czy 15-minutówkach. Uważam, że większość osób jest niedochodowa na tych świecach i w pewnym momencie po prostu po dobrym rajdzie będzie traciła kapitał. To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że było ciekawe, że się czegoś nowego nauczyliście. Zachęcam Was do tworzenia wskaźników. Można też robić reverse engineering wskaźników i robić wskaźniki, które są płatne, to stworzyć je ze sztuczną inteligencją. Software robi się darmowy. Zachęcam wszystkich do kodowania, zachęcam wszystkich do automatyzacji procesów decyzyjnych i zarobkowych. No i oczywiście tutaj jest prosta reguła dla wszystkich. Longi wygrywają z shortami, utrzymanie długiej pozycji przez dłuższy czas daje nam konkretny zysk. Bieganie i szukanie zysku w bardzo krótkim okresie moim zdaniem nie przyniesie efektu. Co jeszcze tam ciekawego? Słuchać na Po prostu kodu i stworzyłem wskaźnik dna Bitcoina i szczytu i myślę, że zostanie częściowo ogólnodostępny dla wszystkich, że wydaje mi się, że jest bardzo fajne rozwiązanie, tylko jeszcze go nie opublikowałem, jest gdzieś tam w testach, pokazałem zdjęcia, jak to działa, podpięte jest do kilkunastu wskaźników w czasie rzeczywistym. Uważam, że jeden z lepszych wskaźników, jaki jest teraz obecnie na rynku Bitcoina, ale nie daje gwarancji niestety zarobku, bo nie wiadomo, czy Bitcoin zrobi nowy all-time high. To dosyć temat duży. I to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Hej!